opowiem trochę o organizacji całej wyprawy do Malezji i Tajlandii. Zaczęło się wszystko od poszukiwania biletów, jak to zwykle bywa. Bilety znalezione może w nie za taniej cenie, standardowej cenie, ale na bardzo dobry okres. Bilety zakupione w linii Etihad za mniej więcej 2000-2100 lub 200 zł, coś takiego. Czyli bardzo standardowo, przelot z Londynu do Kuala Lumpur w dobrych datach, pokrywających się z różnymi świętami i dających sporo dni wolnego przy małej liczbie dni wolnego, które się bierze w pracy. Początek wyprawy to święta wielkanocne, a koniec to weekend majowy. Kuala Lumpur. Dlaczego padło na to miejsce? Nie do Bangkoku, nie do Phuket, nie do Krabi? W sumie nie wiem. To było raczej bezcelowe. Może trochę się sugerowałem tym, że w Kuala Lumpur mam kolegę, który jakby zaraz po przyjeździe mógłby nam trochę opisać, jak wygląda świat, przedstawić główne zasady, czego należy unikać, a co należy robić tutaj i tutaj w tych krajach. To może trochę było dlatego wybraliśmy Kuala Lumpur. Doh beladoh lanang, lanang jua di kaki dulang. Mulai mabok bukan setegal pinang, mabok berisi anak orang. Halo, anak boyak ile bertenong, singgah di lubuk memakan bangkai. Mulai asa hati nak meluk gunung, gunung dipeluk tangan si samping. Cobalah lanang, lanang jua di kaki dulang. Mulai mabuk bukan setegal bidang, mabuk berisi anak orang. Witam wszystkich, przedstawiam Malezję. Jesteśmy aktualnie w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Miasto wielkie, a jego największą sławą są dwie wieże, które kiedyś były najwyższym budynkiem na świecie, ale już nie są. Ale są najwyższymi dwoma wieżami na świecie, połączonymi. Tak? Zgadza się. Wciąż największe bliźniacze wieże. No i powoli malezyjska przygoda się rozkręca. Zaszliśmy do jednej z knajpek. Marcin wygląda dla nas miejsce specjalne, bardziej takie lokalne. Wygląda to tak. Ludzie siedzą zaraz przy drodze. Twarze mają tutejsze. Tam zaraz jest kuchnia, w zasadzie przy stolikach i tam chłopaki robią jedzonko. W karcie mamy różne dania, ceny różne. Można znaleźć tutaj coś od 5,5 pieniążka do nawet pewnie do 14. Generalnie picie to wydatek około za jakiś duży soczek 8,5 pieniążka. Herbatki 1,5, 2 do 3. Piwo, gdyż jest to kraj muzułmański i tego typu rzeczy są drogie. Tej nawet widzę knajpy piwa nie ma. Nie ma. Do alkoholu nie dostaniesz. Czyli musi być taka... To jest lokal muzułmański, to wszystko mamak, to Hindusi muzułmani. No widzisz, czyli jesteśmy w typowo malezyjskiej, eleganckiej restauracji. Pierwsze zderzenie z malezyjską restauracją i także pierwsze zderzenie z tutejszym jedzeniem. Każdy na pewno, ja też wyobrażałem sobie tutaj te kraje jako po prostu raj do jedzenia. Tanio, dużo i bardzo dobre. I na razie tak też się zapowiada. Makaron z kurczakiem. Megoreng. Bardzo dobry, trochę tłusty, ale bardzo dobrze przyprawiony. Wchodzi jak malina, masala dozaj. Ale to jest takie naleśnik, w środku są ziemniaki. To są 3 różne susiki. Daj sobie tak maczasz i Tak, dokładnie. amu. Możesz to zjeść całe rękami, jak potrafisz. Rozumiem. Będzie to w dobrej formie, w dobrym stylu. Murtabak. Murtabak.
Co to jest takiego? Też jakiś naleśnik, nadziewany serem, mięsem, to tam akurat mięsko to będzie jagnięcina. Generalnie to potrawy takie, których za bardzo nigdzie nie spotykają, oprócz tego makaronu. Łycha ręka do boju, nie? Kręcimy się po centrum Kuala Lumpur, jednym z centrów, tak to można nazwać. No, nie wygląda to za pięknie. Co prawda są zajebiście wysokie budynki, ładnie zrobione, ale też obok króluje dziadostwo i brud. Co można zobaczyć od razu, to taka duszność, po prostu ciepło, straszliwie ciepło. Ludzie wychodzą na ulicę, naganiacze skaczą z każdej strony, ale aż tak bardzo nie wskakują. Tak prezentuje się taka jedna z głównych ulic w nocy. Kupę straganów, mnóstwo ludzi, muzyka gdzieś tam dudni. Ale powiem, że czuję się nawet zajebiście sobie swobodnie, bez jakiejś szpiny. Spokojnie można sobie maszerować. Jalan Alor. I jest sławna ze straganów, tak? O, tu masz duriany. O, Możesz jeszcze szarżnąć, podejrzewam. Marcin mówił, że ten owoc tutaj to jest zajebiście śmierdzący Jak truchło w lesie. i trudno go zjeść. A, już wiem dlaczego. Już go czuję. Kupę straganów, wszyscy się tu bawią. I tak kręci się życie nocne. Goście wyłonili już za 20 piw w trójkę. Mocni są. Cała organizacja wyprawy, jak i planowanie trwało dosyć długo, ale w zasadzie żaden plan taki istotny się nie urodził. Sprawdza się stare powiedzenie, najlepszy plan to brak planu. Maciuś. Tak to właśnie wygląda. Ha, uśmiecha się. Na pewno coś z tego złoży. Ale oczywiście trzeba wiedzieć, co jest w okolicy się znajduje i zaczęło się to z szukania w internecie, od czytania przewodnika, co w jakim kraju jest jaką atrakcją, co warto zobaczyć, jak to wszystko się dzieje. Potrzebne też było rozplanowanie logistyczne, jak się przemieszczać, czym podróżować, czego unikać, a z czego korzystać. Dzień dobry, Malezja, dzień drugi. Godzina 14. Maciej dalej leży. Powinniśmy już tu chodzić i obczajać temat, ale nie jedźcie do Polaków, kurwa. Nie jedźcie do Polaków, bo jak pojedziecie do Polaków, to was czeka właśnie, co miecze. Uwaga, uwaga, Malezja, dzień drugi, tak naprawdę to dopiero pierwszy dzień. Znajdujemy się w mieszkaniu Marcina. Marcin to ten gość tam. Jest Polakiem, który mieszka w Malezji od 3 lat, a to jego mieszkanie. Może pokażę, bo naprawdę jest pokazywać. Mieszkanie znajduje się w wieży, wysokie 20 pięter, co tutaj w zasadzie nie jest chyba za dużo. Widok z okna taki. Tu całe mieszkanie. Mieszkanie ma pewnie z 200 metrów. Ma 3 sypialnie, 5 łazienek. Poza tym na dole znajduje się basen, korty do tenisa i różne inne fajne rzeczy. Twoje mieszkanie ma własną ściankę do squasha, którą sobie sam urządził. O, może pokażę jedną z sypialni. Coś takiego. Oczywiście z łazienką. Idziemy zrobić przechadzkę po mieście, a już jak wyszliśmy do tego mieszkanka, to okazuje się wieża telewizyjna. O dziwo, najwyżej położony punkt w Kuala Lumpur to nie te magiczne wieże, które zaraz zobaczymy, a to właśnie ta wieża, która jest wyżej położona, a to z tego względu znajduje się na górce. Jak to na wypadzie, pierwsze chwile przeznacza się na trochę ogarnięcia, tak i my ten dzień przeznaczamy głównie na ogarnięcie. Pójdziemy
Mamy dzisiaj zadanie rozmienić kasę oraz kupić numer do telefonu, żeby mieć neta. Centrum miasta, centrum biznesowe nie różni się za bardzo niczym od wszystkich europejskich miast. Jest to samo, tylko że ludzie inni. Firmy niektóre mniej lub bardziej znane. Szukamy kantorka i potem szukamy miejsca do kupienia karty SIM. Fajnie jest wchodzić do tych centrów, ponieważ z gorąca wchodzi się do klimatyzowanej przestrzeni. W centrum dominują budynki raczej nowe, ładnie przeszklone. Z tego co powiedział Marcin, to najstarsza budowla w Kuala Lumpur, jakiś kościół z 1800 coś. Poza tym jako takich zabytków historii tu nie ma. Miasto powstało niedawno, także jest to przykład nowego miasta, które szybko się rozrosło. Jest biznes, jest handel i jest zabawa oczywiście. Kasa. Jest wiele teorii na temat, ile kasy należy przywieźć, jak go należy przywieźć. Mamy takie drogi jak przywiezienie kasy ze sobą w walucie, którą możemy tutaj rozmienić, czyli na przykład euro, funty czy dolary. Drugą opcją jest przywiezienie niewiele, a wybranie większej ilości za pomocą karty z bankomatu. Minusem tej opcji jest to, że bankomat nas trochę za to zsiepie i kurs pewnie nie będzie idealny też. My wybraliśmy taką opcję, że przywozimy całą kasę ze sobą w funtach. Wzięliśmy prawie 1000 funtów na 2 tygodnie, ale czuję, że spokojnie to wystarczy. I w zasadzie na razie nie odmawiamy sobie za dużo rzeczy. Każdy dzień staramy się spędzić, może nie rozrzucając pieniądze, ale korzystając z tego, co tu mamy do zaoferowania. I myślę, że 1000 funtów spokojnie tutaj wystarczy 2 tygodnie. Ale dużo zależy od tego, jak to tutaj sobie żyje. Waluta malezyjska to ringgit. Ringgit to taki pieniążek, który jest wart mniej więcej tyle samo co złotówka. Spójrzmy na kursy. Właśnie wymieniamy. My akurat wymieniamy z funtów. Za 1 funta możemy dostać 5,4 ringgity, czyli bardzo podobnie do złotówek macie. Za 1 euro możemy dostać 4,6 i za dolara 4,3. Ceny w zasadzie kolka jakieś 3,5 ringgita, czyli 3,5 złotego. Mogę powiedzieć na chwilę teraźniejszą, że ceny mniej więcej takie jak w Polsce. Jedzenie myślę, że może być trochę tańsze niż w Polsce. Karta załatwiona, a można ją załatwić na przykład w sieci sklepów, już podaję nazwę, Maxis, tak się to nazywa, widocznie tam. Karta kosztuje 10 pieniążków, a 2 giga internetu, na którym najbardziej zależało, kosztuje 30 pieniążków na miesiąc, taki pakiet, czyli łącznie 40 pieniążków. Średnio tanio, ale na pewno się to przyda i opłaci. Jesteśmy w miejscówce, gdzie właśnie można wjechać sobie na wieżę i zobaczyć, co się dzieje z góry. Niespecjalnie mnie to interesuje. Na szczęście nie udało się wjechać. Na szczęście nie ma biletu. Na pewno każdy tę nazwę słyszał. Jest to w zasadzie największa atrakcja tego miasta, jak i może i nawet całej Malezji. Najbardziej reklamowana. Ja patrzyłem się na to już 1000 razy na różnych zdjęciach, ale teraz pokażę na żywo. Bliźniacze wieże Petronas Tower. Kiedyś były najwyższym budynkiem na świecie. Że budowały je 2 niezależne konsorcja, jedno z Japonii, drugie z Południowej Korei. I to był w zasadzie wyścig, kto będzie w stanie skończyć wieżę pierwszy. Południowo-Koreańcy skończyli przed Japończykami. A oprócz tego jeszcze znasz Alana Roberta, to ten francuski człowiek pająk. Wpinał się tam na czubek. Są takie fajne zdjęcia, jak on stoi na tej górnej kuli, na samym czubku iglicy, a dookoła lata policyjny helikopter. Wieże jak to wieże, jakbym ich nie widział 1000 razy na różnych obrazkach, pewnie by zachwyciły, ale jak już to widziałem je mnóstwo razy i znowu je widzę teraz na żywo, no co prawda robią wrażenie, bo są wysokie, ale to już nie jest to samo, co widać je po raz pierwszy. I z góry z wież jest brzydki widok, bo nie widać wież.
od ciekawość buda ten most zawieszony dość wysoko. No i ten most nie jest tu na stałe przymocowany. On ma luzy, on jest tylko, wiesz, tak nasadzony, że jak są jakieś drgania czy coś, to jego, wiesz, nie skręca, nie pęka czy coś, on chodzi luźno między wieżami. Dookoła wież znajduje się park, w którym można miło sobie usiąść i dobrze na nie popatrzeć, nie trzeba gdzieś przysypywać na ulicy. Całkiem nieźle. Wieże mają około 460 metrów wysokości. No jest kawałek. I tutaj ładnie sobie stoją. Powoli już dookoła nich zaczynają się pojawiać inne budynki, ale jeszcze żaden nawet wysokością nie dorównuje temu tutaj. Mimo że wieże już dawno zostały prześcignięte pod względem wysokości, to istotnym jest to, że są najwyższym budynkiem zbudowanym przed końcem XX wieku oraz w tym momencie są najwyższymi bliźniaczymi wieżami na świecie. Przewodnik prowadzi nas do burżujskich knajp, a ja tu naciskam na jakąś lokalną. Tam w tej knajpie nie było nic burżujskiego, to że krzesło było niezłamane nie robi burżujskiej knajpy. Ale stół nie był podrapany. Zwiedzamy jeszcze trochę miasta. Jest masakrycznie gorąco i tłocznie. Idziemy się zapuścić tutejsze tłumy w Chinatown. Chinatown z Kuala Lumpur. Tu możesz kupić każdą podróbkę na świecie. Rolexy, Adidasy, Nike, Mitsubishi, Ferrari, wszystko. Zegareczki różnych firm, perfumy różnych firm. Lepsza półka. Jak przemierzacie różne krainy w poszukiwaniu magnesów i wszędzie chcecie kupić magnes z tego miejsca, nie róbcie tego. Przyjedźcie do Kuala Lumpur, tu kupicie magnes ze wszystkich miejsc od razu. Z Londynu, z Amsterdamu, a i pewnie z Polski się gdzieś tam znajdzie w tej budzie. Prosto, szybko i sprawnie. Kuala Lumpur słynie z tego, że można tu kupić dosyć tanią elektronikę, a to tutaj to jedno z największych centrów handlowych do zakupu elektroniki. Jedziemy kupić elektronikę. Poza tym tu wszędzie znajduje się dużo centrów handlowych. Tu na przykład na wystawce najnowsze drony. Centrum elektroniki, nie wiem dokładnie jakiej jakości, słyszałem różne opinie, ale tu można kupić bardzo tanio i bardzo dużo. Na jakichś 4 czy 5 kondygnacjach wszędzie są tu zlokalizowane wielkie sklepy z elektroniką. Stąd to wszystko sprawdzić, przepatrzeć i obczaić, porównać ceny, to można tu spędzić kilka dni. Ludzie, którzy to kochają, to będą tu powinni nawet spać pod tymi biurkami, zanim znajdą swojego wymarzonego laptopa. Jest tyle sklepów z elektroniką, gdzie jeszcze nigdzie nie widziałem. I w zasadzie trudno jest cokolwiek znaleźć, bo wszędzie jest wszystko. Szczególnie laptopów i telefonów. Nie jedni tu przyjeżdżają na zakupy, żeby kupić coś, potem sprzedać w Europie. Można tu spędzać długie godziny. Tu na przykład jest globalne centrum naprawy telefonów. Wszędzie tutaj możemy naprawić swój telefon.
Tyle naprawiaczy jeszcze nie widziałem. Wszędzie naprawiacze telefonów. Skupiłem wiatraczek do komputerka, który sobie postawię na biurku. Wieje jak wiatrak, kosztował 19 zł. To będzie moja pamiątka z Kuala Lumpur. Będzie mi chodzić mordę i paluszki, jak będę robił filmy. Wybraliśmy się na basenik na dół budynku. Ma tutaj basenik, siłownię, torty do squasha i inne różne rozrywki. Idealne miejsce. A tu z tego miejsca można podziwiać wieżę telewizyjną, która w nocy błyszczy i mieni się kolorami. Takie życie w Malezji. Wstaliśmy 5 rano, 6, sorry, żeby wybrać się na atrakcję. Zaraz obok miasta. Jedno z bardziej polecanych miejsc do zobaczenia obok Kuala Lumpur. Można łatwo do niego się dostać, biorąc Uberka czy taksówkę, albo też pociąg. Zależy, co kto lubi i za co chce sobie zapłacić. Nazwa tego Batu Caves, a jak nazwa wskazuje, są to jaskinie. Jest to też taka świątynia w jaskiniach. Patrzcie sami. Wygląda nie najgorzej. Imponujący posąg na powitanie, wielkie schody, które prowadzą do jaskiń. I tutaj wszędzie jest cały po prostu kompleks jaskiń. Co ciekawe, miejscowa wygląda jak na nie wiadomo jaką dzicz, ale tak naprawdę znajduje się jeszcze w mieście. Zaraz obok przebiega nawet chyba autostrada. Zobaczymy, jak to wygląda od środka. Trzeba pokonać schody najpierw. A to zajmie chwilę. Kompleks jaskiń można porównać do taka hinduska Jasna Góra w Malezji. Tutaj ciągną pielgrzymki, tutaj przychodzą wierni. Świątynia jest hinduistyczna. Kompleks jaskiń został odkryty pod koniec XIX wieku. Są tutaj ładnie wydrążone w wapieniu. Co chwila jakaś dziurka się przedziera. I jedna z tych jaskiń ma ponad 100 metrów wysokości. Jesteśmy teraz w głównej jaskini tego kompleksu. A trochę trzeba się spiąć po schodach na przywitanie. Zaraz przy początku trasy wita nas ogromny posąg bóstwa, które jest bóstwem wojny i śmierci. Robi wrażenie, jak się wchodzi, naprawdę. Jakbyś właśnie, ale uważaj. Posąg ma około 42 metry wysokości. Ponoć grasują tu małpy. Jak mi poddupcał kamerę po kamerze. A jaskinia wygląda tak. Jak grota w skale. No naprawdę warto było tu przyjechać. Miejsce u rzeka. Może nie jakoś specjalnie jako świątynia. A naprawdę ta cała jaskinia, jej aranżacja. Te wszystkie kształty. No magia, bajka. Gdzieś co chwilę ze skałek kapie woda. Niektóre skały są tak przewieszone, że w zasadzie są teraz nad moją głową. Tu jest przestrzeń odkryta. Poza tym dużo zieleni, głos ptaszków. Takie miejsce klimatyczne strasznie. Dobrze, że przyjechaliśmy tu rano, bo podejrzewam, że za dnia to były tłumy.
A my tymczasem wzięliśmy sobie kokosa. 5 zł za taką przyjemność. I są małpy. O! Jedna siedzi na dole, je banana, druga tutaj na drzewie. Skacze. Ale mają życie. Śmieszne te stworzenia bardzo. Widzę, że idzie, to zabiorę banana. Boi się, że jej zabiorę. Zapraszam wszystkich polskich kłusowników do Malezji. Tutaj rybek w stawach pod dostatki. O, nawet żółw pływa. Nie wiem czemu się tak dzieje, ale tutaj koguty są trzymane w klatkach jako jakieś zwierzęta pokazowe. Albo taka super odmiana, albo którego u nich nie ma. Obok głównej jaskini Batu Cave we świątyni znajduje się co najmniej 2 jaskinie, takie kompleksy, do których możemy wejść, ale trzeba już zapłacić kasę. Na przykład teraz przechodzamy się po jakimś takim trochę zoo. Różne gady, ryby właśnie umieszczone tutaj w tych jaskiniach. O kurwa, to jest wielkie. Patrzcie, jaka wielka ryba. No masakra. Jedziemy Uberkiem w pierwszą stronę z centrum miasta. Dojazd kosztował nas jakieś 2,5 funta. Teraz pewnie będzie podobnie. Nie musisz się targować. Cenę prawie, że od razu widzisz. Szybko, sprawnie. Może aż nawet za łatwo. Bo używanie komunikacji publicznej też ma swoje zalety. Ale przy takich cenach to naprawdę oszczędza się mnóstwo trudu i szczególnie czas.